Chce mi się płakać, bo nie wiem, ile to jest 19 milionów hektarów, ale to się wydaje strasznie dużo. Będzie to film poruszający, niewygodny, ale prawdziwy. Kiedy patrzymy na ogromne drzewa na Borneo, nie tylko patrzymy na drzewo, ale patrzymy też na gigantyczne magazyny węgla. Jest to cud. Jeśli potraficie porozumiewać się ze zwierzętami, z roślinami, to otrzymacie tam tajemne moce. Hejka kochani, witam serdecznie ze środka borneańskiej dżungli, z miejscowości Sepilok. Dzisiaj bardzo ważny film. Chciałam poruszyć kwestie ekologiczne. Co się stało na Borneo, jaka jest historia i jakie to ma konsekwencje dla nas wszystkich. Czy wiedzieliście, że to jest trzecia największa wyspa na świecie i w 1950 roku lasy deszczowe obejmowały 90% tej wyspy. Natomiast to się zaczęło szybko zmieniać. W latach właśnie 50., 60. były ogromne wycinki lasów deszczowych pod plantację palmy oleistej. Wypalali ten teren i sadzili palmy. Jest mnóstwo tutaj plantacji. Jak przyjechałam pierwszy raz, właśnie byłam w szoku. Myślałam, że wow, jak tu jest tropikalnie, ile palm. Okazało się, że są plantacje palmy oleistej. Olej palmowy, który jest dodawany do bardzo wielu rzeczy, do jedzenia, do kosmetyków i w ogóle do jeszcze wielu innych. Będzie to film poruszający, niewygodny, ale prawdziwy. Musimy o tym wiedzieć. Odpowiedzialni za to jesteśmy wszyscy, bo to my kupujemy potem w Europie ciasteczka z olejem palmowym, KitKat oraz Oreo i inne. Lasy borneańskie jest to dom dla unikatowych gatunków. Orangutan żyje na wolności tylko tutaj, na całym świecie. Jego populacja zmniejszyła się 50-krotnie od tych lat właśnie 50., 60. Jest tylko około 100 000 orangutanów na świecie. Pamiętajcie, że to jest bardzo stara rasa, pamiętająca dinozaury, o wiele dłużej żyjąca na tym świecie niż my. Orangutany są tutaj mniej więcej 12-16 milionów lat temu. Tutaj Wam podlinkuję ciekawostki o orangutanach. Zrobiłam film, bo tam wszystko dokładnie, dosłownie omawiam. Są tutaj tak wyjątkowe gatunki jak orangutan, pantera mglista czy słoń karłowaty. Te lasy należą do najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na świecie. Indonezja i Malezja dostarcza 85% oleju palmowego na cały świat. Wylesiają właśnie pod palmę i pod drewno celulozowe. W latach 1973-2015 na Borneo wycięto 19 milionów hektarów tylko i wyłącznie w części malezyjskiej. Chce mi się płakać, bo nie wiem, ile to jest 19 milionów hektarów, ale to się wydaje strasznie dużo i wyobraźcie sobie, ile zwierząt zginęło, ile zwierząt straciło życie. I człowiek, taka istota, która jest tu od 300 000 lat na tej ziemi, rości sobie prawo do zabijania bez żadnych konsekwencji. Czy ktoś miał jakieś konsekwencje za zabicie tylu żyć? Nie sądzę. Wycięto na Borneo 19 milionów starych lasów. Plantacje przemysłowe powiększyły się o ponad 9 milionów hektarów. W tym prawie 8 milionów to były palmy oleiste, a 1,3 miliona hektara to było drewno celulozowe. Skutki dla wyspy. Co się wydarzyło? Najbardziej widocznym efektem zmiany lasów pierwotnych jest utrata różnorodności biologicznej. Las tropikalny tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Są tutaj różne zwierzęta, rośliny unikalne, dzbaneczniki różne, największe na świecie, najmniejsze na świecie. W porównaniu do tego taka plantacja oleistej palmy to jest po prostu pustynia. Czytałam, że są takie predykcje w ogóle, że do 2064 roku to tutaj będzie pustynia. Bo już bardzo dużo zostało stracone. Jedno drzewo wchłania bardzo dużo CO2 i przetwarza go i pracuje dla całego świata. A teraz straciliśmy bardzo wiele tych drzew. Wiele głównych rzek Borneo ma właśnie tutaj swój początek w głębi lasu, a w związku z tym jego utrzymanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zaopatrzenia wyspy w wodę, łagodzenia skutków suszy i pożarów. Natomiast niestety
predykcje są takie, że do 2050 roku zapotrzebowanie na oleje roślinne i olej palmowy wzrośnie o około 50%. Lasy tutaj Borneo, one liczą 130-140 milionów lat. Są to jedne z najstarszych lasów deszczowych na świecie. Amazonka ma chyba około 50 milionów lat, więc tak naprawdę jest praktycznie 3 razy młodsza. Jest jeden las deszczowy najstarszy, w którym miałam zaszczyt być. On ma 180 milionów lat. Jest w północno-wschodniej Australii. 2-3 godziny samochodem od Cairns. Niesamowite miejsce. Polecam Wam, jeśli kiedyś bylibyście na wschodnim wybrzeżu Australii. Uwielbiam lasy deszczowe. To jest taki początek i tam się kryje wiele tajemnic. Jeśli potraficie porozumiewać się ze zwierzętami, z roślinami, to otrzymacie tam tajemne moce. Nie, naprawdę śmieję się, ale tak jest. W przeciwieństwie do Europy, gdzie epoki lodowcowe wielokrotnie niszczyły lasy tropikalne, lasy Borneo przetrwały niemal nieprzerwanie. To właśnie dlatego tutaj żyje tyle zróżnicowanych gatunków zwierząt i roślin, jak nigdzie indziej. Niestety jest to jedna z największych zmian krajobrazu tutaj się wydarzyła, ponieważ od lat 70. XX wieku Borneo straciło około 40% swojej pierwotnej pokrywy leśnej. Czyli skoro 90% były pokryte, minus 40%, czyli w tym momencie około 50% wyspy jest pokrytych lasami deszczowymi. Najbardziej intensywne wycinki miały miejsce między 1980 a 2015 rokiem. W niektórych regionach niemal cała nizinna dżungla została zastąpiona plantacjami. To jest okropne. To jest okropne, słuchajcie, nie mogę tego znieść. Nie mogę tego zdzierżyć, sorki. Jestem bardzo emocjonalna. Bardzo mnie to irytuje. Nie jestem dumna z byciem człowiekiem. Po prostu to mnie do takiego stanu doprowadza. Najpierw wycinano najcenniejsze drzewa tropikalne, na przykład meranti, a później wypalano teren i sadzono palmę oleistą. Olejową się podobno mówi, a nie oleistą. Dlaczego wycinano las? Najważniejsze przyczyny: produkcja oleju palmowego, sprzedaż cennego drewna, kopalnie węgla złota, budowla dróg, powiększenie terenów rolniczych. A palma olejowa produkuje olej znajdujący się w ogromnej ilości produktów, m.in. w ciasteczkach, w czekoladach, kosmetykach, szamponach, mydłach, margarynach, a nawet biodiesel zawiera olej palmowy. Jest niezwykle wydajna, z 1 hektara daje wielokrotnie więcej oleju niż inne rośliny oleiste. Czyli po prostu produkcja oleju rzepakowego albo słonecznikowa kosztowałaby wiele więcej terenu i wiele więcej pieniędzy. Problem polega na tym, że sadzano ją na miejscu dawnej dżungli. Co tracą zwierzęta? Kochani, zwierzęta tracą tutaj akurat wszystko. Niestety. A cóż zyskuje człowiek? No, pieniądze i inne dobra materialne. Dla zwierząt wycięcie lasu oznacza utratę domu. Wiewiórka mi tutaj skacze nad głową, latająca. Aż się przestraszyła. Najbardziej znane gatunki to orangutan, nosacz sundajski, słoń karłowaty z Borneo, lampart mglijski, sundajski, niedźwiedź malajski, dzioborożec nosorożcowy. W zasadzie już zniknął z Borneo, tutaj z części malezyjskiej. Chyba jeszcze jest na Sumatrze. Piękne zwierzę, bardzo podobne do w sumie nosorożca z Afryki. Niesamowite, jak te zwierzęta się przenikają, nie? Że tutaj są też małpy, że w Afryce jest słoń, tutaj też. To jest takie mega niesamowite. Nosorożec sumatrzański to najmniejszy żyjący nosorożec na świecie. Jedyny nosorożec pokryty wyraźną sierścią. Ojeju, jaki piesek! Waży około 500 000 kilogramów. Ma 2-3 metry długości, około 1,2-1,5 metra w kłębie. Ma rdzawo-brązową owłosioną skórę, a młode są jeszcze bardziej kudłate. Jakie kudłaczki. Żyje samotnie w gęstych lasach deszczowych, żywi się liśćmi, gałązkami, owocami, korą. Jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Na świecie pozostało prawdopodobnie mniej niż 80 osobników. Głównie na Sumatrze. Na Borneo gatunek praktycznie zniknął z natury. Słuchajcie, jak ja to mówię,
To mam ciarki na całym ciele, bo po prostu to jest okropne, co ludzie potrafią uczynić. Jest to jeden z najrzadszych dużych ssaków na ziemi. Wiele osób odwiedzających Borneo nawet nie wie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nosorożce sumatrzańskie żyły również na tej wyspie. Dziś szansa zobaczenia dzikiego osobnika jest praktycznie zerowa. Czy mogą go sztucznie rozmnażać? Tak, że są próby podejmowane, natomiast jest to bardzo, bardzo trudne, bo zostało tylko 80 osobników, z czego pewnie połowa to są samice, a połowa samce. Samica rodzi zwykle jedno młode, ciąża trwa 15-16 miesięcy, a dziecko pojawia się raz na 4-5 lat, więc wyobraźcie sobie, jak to musi być trudne, żeby w ogóle je rozmnożyć. Problemem jest to, że zostało bardzo niewiele osobników i wiele z nich żyje samotnie i nigdy nie znajduje partnera. W ostatnich latach udało się urodzić kilka młodych w programach ochrony, co daje nadzieję, ale populacja jest nadal bardzo, bardzo mała. Największym wyzwaniem jest nie tylko samo rozmnożenie, ale także zapewnienie wystarczająco dużych, bezpiecznych lasów, aby przyszłe pokolenia mogły żyć na wolności. Jeśli uda się zwiększyć liczbę osobników i skutecznie chronić ich siedliska, gatunek ma jeszcze szansę przetrwać, choć będzie to wymagało wielu, wielu lat pracy. Bardzo mi smutno. Mam ogromną niezgodę na takie traktowanie zwierząt i ziemi, matki ziemi, nie tylko zwierząt, ale po prostu natury. Ogromną, ogromną niezgodę. Czy jakieś gatunki już wyginęły na Borneo z powodu tych wszystkich strasznych sytuacji, tych strasznych wycinek i zmian? Wiele gatunków jest krytycznie zagrożonych. Niektóre lokalne populacje zniknęły z dużych obszarów wyspy. Najbardziej zagrożone są orangutany, nosorożec sumatrzański, którego na Borneo już nie ma, niektóre gatunki żab, ryb i owadów, występujące tylko w pojedynczych dolinach. Czy nadal wycina się lasy tutaj? Tak. Tak. Odpowiedź jest tak. Nie w takim tempie jak kiedyś. Tempo zwolniło. Jest presja związana z rolnictwem, drogami, górnictwem. Ale z drugiej strony powiększono też parki narodowe, prowadzi się ponowne zalesianie i część firm stosuje bardziej rygorystyczne standardy produkcji oleju palmowego. Mam tutaj zwierzątko na telefonie. Tu mają bardzo dużo pszczół, które nie gryzą. Odleciała. Okej. A modele klimatyczne przewidują wyższe temperatury, częstsze okresy suszy, silniejsze fale upałów, bardziej nieregularne opady, większe ryzyko pożarów podczas lat związanych ze zjawiskiem El Niño. Dżungla sama wytwarza dużą część swojej wilgoci, drzewa pobierają wodę z gleby i oddają ją do atmosfery. Gdy lasów ubywa, ten naturalny obieg wody słabnie, co może prowadzić do mniejszej ilości opadów lokalnie. Lokalnie, ale wiecie, to wszystko jest globalnie. To nie jest tylko lokalnie niestety. Lasy Borneo magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. Pomagają chłodzić klimat. Wpływają na obieg wilgoci w atmosferze. Są domem dla tysięcy gatunków. Szczególnie są ważne torfowiska. Gdy są osuszane, płoną, uwalniają olbrzymie ilości CO2. Pożary torfowisk mogą tlić się pod ziemią przez wiele, wiele tygodni. W jednej koronie ogromnego drzewa może żyć więcej gatunków owadów niż w całej Europie na niektórych obszarach. Ptaszki! Na Borneo występuje 15 000 gatunków roślin i żyje ponad 700 gatunków ptaków. Co roku naukowcy nadal odkrywają nowe gatunki zwierząt i roślin. Niektóre drzewa dipterokarpowe osiągają ponad 80 metrów wysokości, należąc do najwyższych drzew tropikalnych w świecie. Tutaj macie zdjęcie ja i 75-metrowe drzewo w Sepilok, najwyższe, które odpowiada wysokości bloku 25-piętrowego. W lesie deszczowym temperatura często jest niższa niż na otwartych plantacjach, ponieważ korony drzew zapewniają cień i intensywne parowanie wody. Co się dzieje tutaj teraz, obecnie? W ostatnich latach część lasów zaczęła się odradzać dzięki ochronie i odtwarzaniu siedlisk. Organizacje, rządy, lokalne społeczności tworzą korytarze ekologiczne, aby zwierzęta mogły bezpiecznie przemieszczać się między fragmentami lasu. To nie odwraca wszystkich strat,
ale zwiększa szanse na zachowanie niezwykłej przyrody Borneo dla przyszłych pokoleń. Obecnie na Borneo jest około 104-105 tysięcy orangutanów. W ciągu ostatnich 60 lat ich populacja spadła o ponad 50%. Od lat 70. zginęły lub utraciły siedliska setki tysięcy orangutanów wskutek wycinki lasów, pożarów i polowań. Żyją tutaj drzewa, które przekraczają 100 metrów wysokości. Jest to dom dla wielu unikalnych roślin, właśnie te dzbaneczniki. One potrafią nawet zjeść małą mysz, ponieważ potrafią zmagazynować 3 litry wody. Są to gigantyczne dzbaneczniki, tak bym je nazwała. Jest jedno drzewo najwyższe, ma 100 metrów, przecinek 8 i jest ono wyższe od Statuły Wolności w Nowym Jorku. Czy Borneo naprawdę produkuje deszcz? Tak. Jedno duże drzewo może każdego dnia oddać do atmosfery setki litrów wody. Miliony drzew razem tworzą chmury. Im mniej lasu, tym mniej wilgoci wraca do atmosfery. Dlatego wycinanie lasów może prowadzić do coraz dłuższych okresów suszy. Dlaczego Borneo jest tak ważne dla całego świata? To jeden z największych magazynów węgla na Ziemi. Szczególnie cenne są w torfowiska. Jeśli zostaną osuszone i spalą się, do atmosfery trafią ogromne ilości CO2, przyspieszając zmiany klimatu. Jak drzewa z Borneo usuwają CO2 z całego świata? Drzewa działają jak gigantyczne, naturalne odkurzacze. W ciągu dnia pobierają z powietrza dwutlenek węgla, CO2, wodę z gleby, energię ze słońca. Dzięki fotosyntezie zamieniają CO2 w drewno, liście, korzenie i owoce. Przy okazji uwalniają do atmosfery tlen, którym oddychamy. Gdzie znika to CO2 w takim razie? To może zaskakiwać, ale dwutlenek węgla nie znika. Węgiel z CO2 zostaje zamknięty w pniu, gałęziach, korzeniach, liściach, a nawet w glebie. Dlatego mówi się, że las magazynuje węgiel. Dlaczego to takie wyjątkowe? Na Borneo rosną jedne z najwyższych, najstarszych lasów tropikalnych na świecie. Ogromne drzewa gromadzą ogromne ilości węgla przez dziesiątki, a nawet setki lat. Czy drzewa naprawdę wpływają na klimat naszej planety? Tak, choć Borneo jest daleko od Polski, CO2 miesza się w atmosferze na całym świecie. Dlatego to, co się dzieje z lasami na Borneo, ma wpływ na globalny klimat. Naukowcy szacują, że jedno duże drzewo może zmagazynować nawet kilka ton węgla w ciągu swojego życia. W lesie Borneo takich ogromnych drzew są miliony. Kiedy patrzymy na ogromne drzewa na Borneo, nie tylko patrzymy na drzewo, ale patrzymy też na gigantyczne magazyny węgla, które ono przetransformowało i zmagazynowało. Wyciągnęło z atmosfery i zamknęło go w swoim pniu. Jest to cud. Gdy takie drzewo zostaje wycięte lub spalone, część tego węgla wraca do atmosfery, przyczyniając się do ocieplenia klimatu. Dlatego lasy Borneo są tak niezbędne dla zwierząt, dla nas i dla całej Ziemi. Gdy tu jestem, widzę cudowną roślinność, naturę, piękne zwierzęta i wyjątkowe rośliny. Czuję się tutaj jak w domu. Widzę las, który pamięta czasy dinozaurów. Czuję się taka malutka. Czuję się też odpowiedzialna za to, co tutaj się wydarzyło przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I naprawdę wierzę, że zatrzymamy się i uda się uratować to, co już zniszczyliśmy. Pamiętajcie, że każde utracone drzewo to śmierć dla wielu bardzo pięknych, niewinnych istot, które mają prawo tutaj żyć tak samo jak my. Oni tutaj są od Boga tak samo jak my. Nikt nie jest ważniejszy ani lepszy, a w zasadzie to chyba one są lepsze od nas. Tak patrząc na to naprawdę realistycznie. I to nie jest problem ani Indonezji, ani Malezji. To jest problem całego świata, bo my wszyscy pośredniczymy w tym procesie. I predykcje są jakie są. Mówiłam Wam, że podobno ma wzrosnąć o 50% zapotrzebowanie. Od tego lasu, od jego kondycji zależy nasze życie i naszych przyszłych pokoleń. Kochani, dajcie znać, czy byliście świadomi sytuacji lasów deszczowych na Borneo i
Wąż. Widzieliście go? Oh my god, widziałam zielonego węża. Sobie przybliżenie. To jest właśnie niesamowite. Siedzę sobie tutaj skacze latająca wiewiórka, tutaj wąż. No nie wiem, czy są jakieś piękniejsze miejsca na tym świecie, dajcie mi znać. W sensie są równie piękne miejsca w naturze, wiem, natomiast nikt mi nie powie, że jakaś część miejska, wybudowane przez człowieka budynki, które mają tysiące lat, są piękniejsze od tego. Okej, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że słuchaliście tego, bo nie są to proste informacje i niełatwo jest żyć z tą świadomością, że my jako ludzka rasa tak sobie zawłaszczyliśmy prawo do całego świata. Natomiast wierzę w nas i kochajmy siebie, a najbardziej kochajmy zwierzęta, bo one są niewinne i to one tworzą ten świat razem z nami. Okej, kochani, miłego dzionka. Jeżeli ten film Wam się podobał, możecie postawić mi wirtualną kawkę na mojej stronie Buy Coffee. Zostawiam link w opisie.